To jest Knights of Honor. W 2004 roku Electronic Arts postanowiło stanąć szranki z Paradoxem na wydanie Grand Strategy osadzonego w średniowieczu. Pomyślisz, pewnie wyszło tragicznie i gra do kosza. Otóż, no nie. Jak sama gra mówi, Knights of Honor to rozbudowana strategia czasu rzeczywistego z akcją rozgrywającą się w mrocznych czasach średniowiecznej Europy. W grze wcielisz się w rolę króla, a twoim zadaniem będzie stworzenie potężnego imperium i podbicie wrogich narodów. Wezwij dzielnych rycerzy, szturmuj fortece, tocz epickie bitwy i broń swoich włości. Nie zapomnij o rozwoju zaplecza ekonomicznego państwa, zawierając lub zrywając sojusze. Zrób wszystko, co w twojej mocy, aby cała Europa stała się twoimi igrzyskami. I niech ta strategia czasu rzeczywistego was nie zmyli. W tamtym okresie RTS-y przeżywały swój złoty okres. I każdą grę strategiczną reklamowano jako Real Time Strategy. Po wejściu do gry i odpaleniu misji, pierwsze co widzimy to. No nie wygląda to jak zdjęcie z okładki, a jak sprawdzian z historii. Na czym więc polega ta gra? Gracz wciela się w rolę władcy w wybranym przez siebie państwie, gdzie jego zadaniem jest zrobienie swojego królestwa, prawdziwego imperium i objęcia sukcesji nad całą Europą poprzez uzyskanie tytułu cesarza. Gra toczy się na rozległej mapie Europy podzielonej na liczne prowincje. Każda prowincja posiada główne miasta oraz obszary wiejskie, takie jak miasteczka, farmy czy klasztory. Miasta oferują ograniczoną liczbę miejsc na budynki, co wymaga strategiczne planowanie ich rozbudowy. Budynki mogą wpływać na różne aspekty prowincji, np. kościół zwiększa pobożność, a rynek podnosi dochody z handlu. W grze występują trzy główne zasoby: złoto, religia i księgi. Złoto służy nam do rozwijania naszego królestwa, pozyskiwania wojska. Jest zbierane w gruncie rzeczy przez podatki. Religia służy do podnoszenia prestiżu naszego państwa oraz konwersji prowincji z obcą religią na naszą. Ksiąg natomiast używamy do edukacji naszych rycerzy oraz integracji nowych prowincji z naszym królestwem. Z dodatkowych zasobów jest jeszcze żywność, która determinuje, na ile możemy utrzymać się podczas oblężenia, oraz chłopstwo, które decyduje, jaki zasób mamy tak naprawdę wojska. Wracając do głównych zasobów. Taka religia stanowi jeden z ważniejszych elementów gry. Istnieją cztery główne wyznania: katolicyzm, islam, prawosławie oraz poganizm. Papież może ekskomunikować inne królestwa oraz nawoływać do krucjat przeciwko innowiercom. Gracz może dążyć do obsadzenia jednego ze swoich duchownych jako papieża, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie złota, jednym ze sposobów jest też handel. Z handlem wiążą się tak zwane dobra egzotyczne. Prowincje mogą posiadać unikalne cechy, które umożliwiają nam pozyskiwanie specyficznych zasobów. Takie specyficzne zasoby, czyli dobra handlowe, to na przykład konie czy wino. Niektóre jeszcze bardziej wyrafinowane dobra, zwane egzotycznymi, takie jak na przykład przyprawy czy kość słoniowa, można importować za pomocą admiralicji. Posiadanie określonych zestawów dóbr pozwala zdobyć tak zwaną przewagę królestwa, które zapewniają różnorakie bonusy. Pamiętacie, jak mówiłem o obsadzeniu z jednego ze swoich duchownych jako papieża? To właśnie wiąże się z najważniejszą mechaniką w Knights of Honor, czyli naszym dworem królewskim. Gracz może obsadzić swój dwór w różnorakie postacie. To nie tylko członkowie naszej rodziny królewskiej, ale także wyspecjalizowani chociażby rycerze. Każdy na dworze ma swoją klasę i specjalne możliwości, które są kluczowym zasobem, aby wygrać Knights of Honor i stać się tym przysłowiowym cesarzem Europy. Najważniejszy oczywiście jest król. Jest to nasza głowa państwa. Jego śmierć oznacza sukcesję tronu przez następcę. Może brać udział w bitwach jako marszałek oraz może wpływać na stabilność państwa i relacje z innymi królestwami. Drugą rolą, która może pojawić się w naszym dworze, jest następca tronu, tudzież członek rodziny królewskiej. Są to na przykład synowie, którzy mogą dziedziczyć tron po śmierci ojca. Synów można też żenić z członkami innych rodów królewskich, co wpływa oczywiście na dyplomację. Można ich tak przydzielić jako rycerzy, żeby pełnili różne funkcje w państwie. Niekontrolowani członkowie rodziny czasem mogą się nam zbuntować, żeby przejąć władzę. Następny w kolejce jest marszałek. Marszałek prowadzi armię i uczestniczy bezpośrednio w bitwach. Może zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje umiejętności wojskowe. Marszałek ma dostęp do różnych formacji i strategii bitewnych, dzięki czemu nasze wojsko walczy skutecznie. Marszałek jest już bardziej wyspecjalizowany niż król, czy też jego członkowie rodziny i posiada specjalne umiejętności, takie jak chociażby strateg, która zwiększa skuteczność wojsk w bitwie, oblężnik, który skraca czas oblężenia wrogich miast, zwiadowca zwiększający zasięg widzenia na mapie, czy taktyk, który lepiej kontroluje morale żołnierzy.
Z ekonomicznych postaci na naszym dworze mamy kupiec. Odpowiada on za handel i zwiększa dochody państw. Kupiec może wysyłać karawany handlowe do innych królestw oraz posiada wyższe zdolności negocjacyjne, co wpływa na ceny handlowe. Kupiec również posiada specjalne umiejętności, takie jak negocjator, która zwiększa zyski z handlu, eksporter, ułatwiający zdobycie rzadkich dóbr egzotycznych, czy ryzykant, pozwalający na bardziej dochodowe, ale niebezpieczne transakcje. Jeżeli chcemy mieć swojego papieża, możemy powołać na dwór mnicha. Mnich podnosi pobożność królestwa i może nawracać prowincje. Zwiększa lojalność poddanych, może zmniejszyć niezadowolenie, no i co najważniejsze, może zostać tym przysłowiowym papieżem. Z umiejętności możemy przydzielić mu kaznodzieja, który przyspiesza konwersję religijną, dyplomatę papieskiego, co zwiększa szanse na zdobycie pozycji papieża, czy egzorcystę, zmniejszającą szanse na bunty i herezje w prowincjach. Ważnym elementem naszego dworu jest też szpieg. Szpieg może szpiegować wrogów, kto by pomyślał, i zdobywać tajne informacje. Może podburzać mieszkańców innych królestw do buntu oraz może być jako przysłowiowy kret na dworze innego królestwa, aby zdobywać kluczowe stanowiska i przejąć władzę od środka. Szpieg posiada takie umiejętności jak inteligent, co zwiększa skuteczność jego sabotaży, zabójca, który może eliminować ważne postacie na dworze wrogich królestw i mistrz kamuflażu utrudniający wykrycie przez wrogich szpiegów. Ostatnią rolą, jaką możemy obsadzić na dworze królewskim, jest rządca. Zarządza prowincjami, podnosi produkcję i dochody. Może zmniejszyć koszty budowy i rekrutacji oraz zwiększa stabilność i zmniejsza szanse na bunty. Zapytacie się pewnie, gdzie jest ten RTS? Otóż gracz może prowadzić wojny poprzez bezpośredni atak lub oblężenie wrogich miast. Bitwy odbywają się w czasie rzeczywistym, a gracz ma możliwość przejęcia kontroli nad swoją armią. Zasób naszego wojska jest nieograniczony poprzez łuczników, kuszników, jazdę, machiny oblężnicze itd. Nie tylko samą wojną się tu żyje, możemy też również grać dyplomatycznie. Gra oferuje rozbudowany system dyplomacji, dzięki któremu możemy zawierać sojusze, zdradzać naszych sojuszników, zawierać umowy handlowe, a także angażować małżeństwa dynastyczne. Oczywiście na tym etapie trzeba uważać na szpiegów i zdrajców, bo jak wiadomo, wilk nie śpi. Kurde, no tak w sumie to cała ta gra coś mi przypomina. No cześć, jak nazywa się ta strategiczna gra, gdzie mogliśmy się bawić feudalizm? W sensie Crusader Kings? O, dokładnie. No panie prowadzący, dopiero co pan robił ze mną film o historii tej serii, a pan już nie pamiętasz? No... Ogólnie to tak. Dwór w Crusader Kingsie jest w sumie podobny. Też mamy doradcę od dyplomacji, poborcę podatkowego, marszałka od wojska, biskupa od religii i mistrza szpiegów do zabijania twoich bękarów. Te dobra z Knights of Honor bardziej przypominają mi Europkę, gdzie każda prowincja produkowała określony surowiec dający konkretne bonusy. W Crusader Kings wygląda to tak, że na każdej prowincji mamy miasto, dajmy na to Kraków, ale możemy w tej samej prowincji zbudować mniejsze wsie. Jedną może zarządzać biskup, przez co pasywnie dostaniemy z niej pobożność, lub zbudować wioskę z garnizonem, dzięki czemu możemy wystawić więcej żołnierzy. Oprócz tego nie mamy jak w RTS-ie przemieszczania poszczególnych wojsk, a zamiast tego chodzimy takimi jakby wielkimi stakami naszych żołnierzy. Walka po zetknięciu się dwóch obcych wojsk następuje tak jakby automatycznie, i są tu brane pod uwagę przede wszystkim statystyki naszego marszałka, ilość wojsk, co to są za wojska, a także ukształtowanie terenu. Przykładowo, jeżeli armia broniąca się stoi na bagnach i wejdziemy w tą armię jednostką atakującą, no to wtedy ta jednostka atakująca będzie miała większe minusy do otrzymywanych statystyk. Jedna rzecz, której nie oferował dwór w Crusader Kingsie, to zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu, a także subskrypcji dla rozwoju kanału. Knights of Honor bitwy toczą się w czasie rzeczywistym. My, jako gracz, możemy zasiąść za sterami naszego wojska i prowadzić go do boju poprzez różne formacje i strategie. W Crusader Kingsie gra opiera się na algorytmie, który wylicza za pomocą liczb, ukształtowania terenów, statystyk jednostek i tym podobnych wynik bitwy. Podejście do dworu królewskiego jest też podstawową dużą różnicą. Knights of Honor dwór to jest integralna część gry, na której tak naprawdę stoi cała gra. Jest to najważniejszy element, bez którego opanowania daleko nie zajedziemy. Każdy na dworze ma konkretne role i umiejętności oraz możemy te postacie wysyłać i kontrolować je. W Crusader Kingsie dwór ma bardziej rolę pasywną. Doradzają władcy, ale nie pełnią tak ważnych ról. Przykładowo takie szpiegostwo. W Knights of Honor możemy wysłać szpiega do obcego królestwa, żeby je zinfiltrował i przejął nawet tron. Lub też zabił króla. W Crusader King szpiegostwo jest pasywne. Możemy organizować spiski, ale ich sukces zależy od losowości i statystyki.
Knights of Honor mamy także system dóbr egzotycznych, handlu międzynarodowego, który pozwala nam zdobywać te słynne przewagi królestwa. Crusader Kings handel w gruncie rzeczy zależy od republik kupieckich oraz od rozwoju miasta. Za to w Knights of Honor ograniczone mamy rozwijanie naszych prowincji. Mamy ograniczoną liczbę slotów budowlanych, przez co trzeba się dobrze zastanowić, co chcemy budować w danej marchii. CK, każda prowincja może mieć wiele podprowincji, tzw. baronii, wasali i systemów feudalnych, co prowadzi do jeszcze większej rozbudowy naszego królestwa. Czy Knights of Honor to Crusader Kings od Electronic Arts? Tak i nie. Pamiętajmy, że obie gry pochodzą z 2004 roku, więc musiały powstawać w podobnym czasie. Na rynku powoli sławę zdobywają Europa Universalis, a także Hearts of Iron. Więc niewykluczone, że Knights of Honor sam się nimi inspirował. Zwłaszcza w kwestii podziału wielkiej mapy na prowincje oraz obecność dóbr z bonusami jak w Europce. Jednak jako osoba, która nie grała w Knights of Honor, ale grała w gry Paradoxu, mogę śmiało powiedzieć, że jest to taka hybryda dwóch różnych gatunków gier. Ma on elementy Grand Strategy, jak wspomniane prowincje lub dwór w Crusader Kingsie, ale ma też sporo cech strategii czasu rzeczywistego, w której musimy rekrutować wojsko, której raczej nie sprowadza się do jednego wielkiego staka jak w Crusader Kingsie. A co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, jaki werdykt byście postawili tym grom. Tak, także można mówić tutaj o dość ciekawym projekcie, jakim był Knights of Honor. Mam nadzieję, że film się Wam bardzo podobał, a na samą Knights of Honor spojrzycie przychylnym okiem i może dacie mu nawet szansę, bo uważam, że warto. Jest to ciekawe doświadczenie pokazujące, że Electronic Arts naprawdę jak chcą, to potrafią wydawać dobre produkcje. Szkoda, że tak mało i te czasy już przeminęły. Niemniej jednak żegnam Was cieple. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Tyle ode mnie, do zobaczenia.